Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jakich narzędzi będę używał podczas wykonywania wylewki samopoziomującej. Niektórzy podchodzą w ten sposób do tematu, że mieszają materiał, wylewają go w jedno miejsce i myślą, że ten materiał się sam rozpłynie i wypoziomuje. I często zdarza się tak, że w jednym miejscu jest po prostu górka i nie jest to równo zrobione. Dlatego wymyślono coś takiego jak reper. Reper pomaga nam w ustawieniu wysokości wylewki. Słowo reper do tego przyrządu zostało zaczerpnięte z działu geodezji i oznacza on trwale stabilizowany znak geodezyjny, a dla budowlańców oznacza przyrząd do ustawiania górnej granicy wylewki. Takich reperów podczas wykonywania wylewki musimy mieć większą ilość. W zależności od tego, jak duże jest pomieszczenie, ja w tym pomieszczeniu użyję maksymalnie 9 reperów. Jest to 8 metrów kwadratowych. Jeżeli chcecie wyrównać tą posadzkę w jednym miejscu i nie jesteście zawodowcami, no to moim zdaniem wystarczy zakupić sobie takie repery przyklejane do posadzki. Jeżeli nie będziecie chcieli kupować, no to można użyć kołków rozporowych i długich śrub i wtedy wkręcacie te śruby w jedną płaszczyznę, używając na przykład lasera albo poziomicy. Jeśli chodzi o wkręcanie, no to problem jest taki, że musicie nawiercić tą posadzkę, możecie przewiercić jakąś rurkę w tej posadzce, czyli ogólnie lepiej jest coś przykleić. No i tutaj ceny tych przyklejanych reperów też nie są tanie. Ja widziałem od 40 zł za 25 sztuk, nawet po 25 zł za 5 sztuk. Do jednorazowej roboty można zakupić takie jednorazowe repery. Rozglądałem się też za wielorazowymi reperami, no i koszt tutaj jest znacznie większy, jest to około 40 zł za sztukę. Czyli tutaj gdybym chciał 9 tych reperów sobie zakupić, no to jest dość duży koszt. Dlatego używając programu 3D zaprojektowałem sobie taki korpus do repera i prętami nośnymi będą gwoździe, w tym przypadku 7 mm na 225. Gwoździe oczywiście ocynkowane, żeby nie rdzewiały. Do każdego repera będę używał 3 śrub pozycjonujących. Potocznie nazywane są one robaczkami albo krecikami. Żeby móc blokować wysokość góra-dół, no to użyję nakrętki M6 i śruby z łbem sześciokątnym M6 razy 40 mm. Wstawiłem tam nakrętkę, ponieważ w plastiku, gdybyśmy to wkręcali, no to gwint się wyrobi, a jeśli mamy nakrętkę, no to dłużej to wytrzyma. Po wykonaniu projektu wrzuciłem go na drukarkę 3D. Po wydrukowaniu trzeba lekko obrobić, ponieważ zostają właśnie takie elementy, które są potrzebne do wydrukowania tak skomplikowanej geometrii. Gwoździe mają 7 mm średnicy, dlatego poprawiłem otwory wiertłem 7,5 mm. Każdy gwóźdź przy łebku ma taką karbowaną strukturę, dlatego żeby dopchnąć ten gwóźdź lepiej, użyłem klucza do rur. Po dopchnięciu tego gwoździa dokręciłem jeszcze tą śrubą ustalającą, żeby na pewno ten gwóźdź nie wysunął się. Wsunąłem gwóźdź w miejsce, gdzie będziemy ustawiać wysokość od podłoża i można powiedzieć, po dokręceniu mamy już gotowy reper do użycia. Tak jak widzicie, ten reper z gwoździami pochylonymi nie nadaje się do pozycjonowania wylewek na styropianie, ponieważ ze styropianem jest ten problem, że jeżeli będziecie trzymać ostrym końcem na styropianie, to łatwo można wcisnąć ten reper i już wymiar nam ucieka. Dlatego do pracy ze styropianem też tutaj sobie wydrukowałem jeden taki reper. Chodzi o to, że te gwoździe muszą być równolegle, że wbijamy je przez styropian aż do betonu pod spodem i wtedy mamy pewność, że głębiej już tego nie wbijemy. Widziałem niektóre repery, które mają takie ograniczniki, które opierają się na styropianie, ale jak to ze styropianem bywa, nawet podkładka 20 mm może być wciśnięta, dlatego warto jest przebić się przez ten styropian aż do wylewki pod nim. Jeżeli pod spodem jest warstwa wodnej izolacji, no to też nie wolno przebijać się przez tą warstwę, czyli wszystko trzeba robić z rozwagą. Ja tutaj będę używał na betonie tych reperów,
więc nie będę się przejmował, czy jakąś warstwę tam wodnej izolacji przebije. Teraz Wam zademonstruję, jak takich reperów będę używał. Zrobię to na kostce brukowej, to będzie tylko demonstracja, o co chodzi z tymi reperami, dokładnie jak ich będę używał w trakcie pracy, no to zobaczycie w filmie, jak wykonać wylewkę samopoziomującą w łazience. I najlepiej jest zrobić tak, rozstawić sobie repery zgodnie tam z wytycznymi z karty katalogowej materiału, który będziecie używać. Na samym początku, jak reper jest nieustawiony, kładźcie sobie go zawsze bokiem, bo zdarza się tak, że ktoś tam rozstawi te repery, druga osoba nie ustawi wszystkich, niby jest wszystko wypoziomowane, a potem okazuje się, że są problemy z poziomem. Jak poziomować te repery? No to najlepiej jest użyć lasera i do tego typu prac, czym laser ma tą wiązkę bardziej przy ziemi, tym jest lepszy. W moim przypadku mogę ustawić bardzo nisko tą wiązkę i ewentualnie, gdy jest za nisko, no to podkładam sobie pod ten laser różne tam elementy, żeby uzyskać zadaną wysokość i do tej wysokości ustawiam repery. Jak to robię? Stawiam reper w pozycji roboczej, obniżam albo podnoszę gwóźdź tak, żeby laser świecił na główkę gwoździa, dokręcam i idę w następne miejsce. Po ustawieniu wszystkich reperów można przystąpić do wykonywania wylewki samopoziomującej. I dlaczego w ogóle trzeba stosować takie repery? Chodzi o to, że jeżeli dolewamy materiał w jednym miejscu, to pomimo tego, że jest to wylewka samopoziomująca, to z jednego narożnika ten materiał nie przepłynie w drugi, żeby się wyrównać. Dlatego trzeba rozlewać tą wylewkę do poziomu na reperze. Jeżeli uzyska się poziom, no to przechodzi się wylewać w inne miejsce. Jak to robić? No to zobaczycie dokładnie w filmie z remontu łazienki. Jeśli nie macie lasera, a chcielibyście wypoziomować sobie te repery za pomocą poziomicy, no to ustawiamy jeden reper. Repery te muszą mieć już taki krążek na dole, na których możemy położyć poziomicę. Z jednej strony układamy na tym wzorcowym reperze, z drugiej strony na ustawianym, poziomujemy, dokręcamy i mamy poziom. No i problem tu jest taki, że musicie mieć specjalny reper z taką końcówką i druga sprawa, więcej czasu zajmuje ustawienie wszystkich reperów. Dodatkowo błąd poziomicy jest przenoszony z jednego repera na drugi, co skutkuje powielaniem błędu. Napiszcie, co wy myślicie o tego typu sprzęcie. Jedyne jakie obawy mam, że on po prostu się ubrudzi betonem i z plastiku będzie znacznie trudniej ten beton odkleić. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście do czynienia z plastikowymi reperami. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!